Dobrze, to w takim razie przejdziemy do clue programu, czyli Godfire, Rise of Prometheus. Może oddam Ci po prostu mikrofon, powiedz o tej grze jak najwięcej, a ja zaraz będę zadawał dalsze pytania. Dobra, dzięki za mikrofon. Czyli tak, nasz nowy tytuł, to jest tytuł z gatunku Action Adventure, nazywa się Godfire, Rise of the Prometheus. Jest to tytuł, który tworzymy w kooperacji ze studiem animacji Platige Image. Jestem przekonany, że o nich słyszeliście i widzieliście ich znakomite animacje i materiały wizualne. Firma Platige Image jest odpowiedzialna za główną stronę projektu, jeśli chodzi o stronę graficzną, koncepcję i wszystkie materiały związane z grafiką. I dzięki tej współpracy będziemy w stanie dostarczyć naprawdę topową grę pod względem rozgrywki i grafiki. I jestem przekonany, że jak wkrótce zobaczycie, jak wygląda, to ciężko będzie Wam uwierzyć, że to naprawdę są smartfony i tablety. Studio Platige Image zajmuje się całością grafiki w grze Godfire, czy tylko wstawkami animowanymi? Nie, to jest bardzo szeroka współpraca, to znaczy oni są odpowiedzialni, no tak jak zaczynamy z produkcją, czyli najpierw wszystkie materiały koncepcyjne, później materiały graficzne, także to nie jest tak, że dostarczą nam intro do gry, tylko w pełnej skali współpracujemy i razem tworzymy ten tytuł. To jesteśmy bardzo ciekawi efektów. A może opowiesz nam troszeczkę o samej rozgrywce, bo na razie widzimy artworki, wiemy, że będzie to gra Action Adventure, ale jakby co ona będzie przypominać, jakie tytuły, które dotychczas mieliśmy okazję widzieć i czym będzie się od nich odróżniać? Okej, więc przede wszystkim Godfire to nie będzie kolejny klon Infinity Blade. Nasz system walki będzie bazował na najlepszych grach Action Adventure, przede wszystkim w stylu God of War. Będziemy mogli również swobodnie się poruszać po wszystkich stworzonych przez nas poziomach, czyli to będzie wirtualna gałka, albo po prostu gracze będą mogli dowolnie tapać na ekranie, tam postać będzie się poruszała. Dzięki temu będzie można swobodnie eksplorować te poziomy, szukać sekretów, puzli, dodatkowych przedmiotów. Czyli rozumiem, że plansze są dosyć rozległe i jakby czeka tam na graczy pełno niespodzianek, tak? Dokładnie tak. No, w tytułach Action Adventure to jest tak, poziomy są skonstruowane, że przejście z punktu A do B nie jest zbyt skomplikowane, ale jeśli gracze chcą wyciągnąć wszystko z tej rozgrywki, to muszą szperać po kątach, więc tak delikatnie w stronę gier RPG będziemy mieli sekrety, dodatkowe rzeczy poukrywane. Dobrze, to może przejdziemy do walki. Jak będzie wyglądała sama walka, tak? Czy to będzie możliwość klejenia jakichś kombosów, czy też coś innego wymyśliliście? To znaczy tak, jak już mówiłem, nie wzorujemy się tutaj na Infinity Blade. W naszej rozgrywce, w naszym systemie walki wszystkie ruchy wykonywane na ekranie, tak jak choćby w Realboxing, będą dotyczyły Quick Time Eventów. Natomiast sam system walki będzie opierał się po prostu na wirtualnych przyciskach. Będziemy mieli do czynienia z bardzo różnymi, zróżnicowanymi przeciwnikami, czyli klasycznie minioni, sub-bossi, middle bossi, no i nasi final bossi. Nie wiem, pewnie tutaj kamerzysta najedzie na naszą wielką bohaterkę, która jest naprawdę gigantyczna. Tak wielkich przeciwników na grach mobilnych jeszcze nie było. Czy możesz mi powiedzieć mniej więcej, jak długa to będzie gra? Czy to będzie taka gra jak typowe gry mobilne, powiedzmy na 4 godzinki, czy może to coś dłuższego, przy czym spędzimy nawet może kilkanaście godzin? No to jest fajne pytanie, ponieważ mam nadzieję, właściwie jestem pewien, że zaskoczymy tu graczy mobilnych. To nie będzie gra, która się skończy w ciągu, nie wiem, jednej podróży w pociągu. Będziemy mieli tryb fabularny z 3 poziomami trudności. Będziemy jeszcze mieli 2 dodatkowe tryby rozgrywki. Będą opcje społecznościowe. No i to będzie tak skonstruowane, że wyższe poziomy trudności to nie jest tylko tak, że przeciwnicy będą mocniejsi, choć oczywiście będą, ale będzie można znaleźć nowe przedmioty, nowe puzzle, także warto będzie wracać do tej gry, a nie tylko raz ją przejść i odłożyć, ale nawet jeśli ktoś będzie chciał raz przejść, to i tak będzie się świetnie bawił, bo rozgrywka będzie długa i naprawdę wciągająca. A czy planujecie może tryby gry dla wielu graczy? Tak, planujemy tryb rozgrywki wieloosobowej. Na razie jeszcze nie mogę zdradzać detali. Chcemy stworzyć coś unikalnego, innego od tego, co pokazaliśmy w Realboxing. Rozumiem. A skąd w ogóle pomysł na osadzenie tej gry jakby w mitologii greckiej?
Czy to jest coś, co Wam szczególnie pasuje, czy też może stwierdziliście, że tak jak w przypadku Real Boxing jest luka tutaj, którą warto wypełnić? To znaczy, tak jak już zauważyły media, które pisały o Godfire'ze dosłownie wczoraj, że faktycznie jest taka luka, że nie ma gry typu God of War na platformach mobilnych. My tą lukę również wykorzystaliśmy, tak jak w przypadku Real Boxingu. Jeśli chodzi o Grecję, no wiadomo, że jak ktoś mówi o mitologii i Grecji, to od razu się kojarzy z God of War'em, ale my tutaj tworzymy tak naprawdę własną wersję mitologii, ponieważ łączymy typowo greckie elementy, czy w architekturze, czy w sposobie opowiadania historii, muzyce, z futurystycznymi elementami. Także tak naprawdę to będzie, tak jakbyśmy porównali do filmów Clash of Titans spotyka Tron na takiej zasadzie. Zresztą widać po naszych konceptach, że to nie jest typowa Grecja, że dorzucamy tutaj sporo futurystycznego stylu i na kolejnych materiałach, których będziemy publikować, będzie to naprawdę widać. Rozumiem. A powiedz mi, czy stylistyka tej gry będzie przypominała God of War, czy to też będzie taka mroczna, krwawa produkcja, tak jakby wskazywały zresztą te artworki, czy może staracie się tutaj znaleźć coś innego? To znaczy tak, no już przy okazji Real Boxing pokazaliśmy, no, że nie obawiamy się też odrobiny brutalności w tej rozgrywce. No tutaj, ponieważ będziemy mieli choćby tak jak widać tutaj na tym arcie miecze, więc można się spodziewać, że krwi będzie znacznie więcej niż w boksie. Natomiast też chcemy podkreślić, że to nie jest tylko taka przemoc dla przemocy. Nasz bohater, Prometeusz, to nie jest typowy zabijaka, tylko to jest bohater. Właściwie można powiedzieć, że to jest jeden z pierwszych takich bohaterów greckiej mitologii, który nie walczył dla sławy, tylko walczył dla ludzkości. No, ponieważ w tych czasach bogowie byli potężni, ludzkość była bardzo słaba, Prometeusz chce to zmienić, dlatego chce zdobyć tytułową iskrę Godfire, która ma właśnie wzmocnić ludzkość. Po drugie, jeśli chodzi o tę brutalność, to walczymy dla ludzkości, nie przeciwko niej, czyli nasi przeciwnicy to są, po prostu mają fantastyczne kształty, to nie są ludzie, to są najróżniejsze wersje mitologicznych potworów i bestii. Rozumiem. Premiera tej gry jest przewidziana na przyszły rok, tak? Tak. Czy to bardziej początek roku, czy może jednak skłaniamy się ku dalszym miesiącom? W tym momencie mówimy początek, czyli pierwszy kwartał tak naprawdę 2014 roku. Dobrze, a jak to będzie wyglądało w kwestii ceny? Czy to będzie wysoka cena, tak jak mieliśmy do czynienia w przypadku XCOM-u przeznaczonego na iPady, czy może jednak skłonicie się ku troszeczkę niższej cenie? Czy może jeszcze nie wiecie nawet? Znaczy na pewno nie pójdziemy w kierunku, który wyznaczył XCOM, bo no, to jest no, tak naprawdę konwersja z dużych platform, specjalist konsol. Bardzo dużo sobie zażyczyli tą grę. Ona oczywiście jest świetna, ale cena jak na standardy gier mobilnych no, jest dość zaskakująca. Godfire to będzie tytuł płatny, więc nie idziemy z tym tytułem w model free to play. Natomiast, no wiadomo, detali nie mogę podać, ale no nie będzie to tak drogi tytuł jak XCOM. Rozumiem, a czy planujecie może mikropłatności w tym tytule? To znaczy, na pewno będziemy wspierać naszą grę tak jak Real Boxing po premierze, czyli będą pojawiały się dodatki, różne paczki przedmiotów. W tym momencie nie mogę jeszcze powiedzieć nic o szczegółach, natomiast no wiadomo, że materiały, na których będziemy pracowali po premierze, prawdopodobnie będą płatne, ale też na pewno będziemy udostępniali jakąś darmową zawartość po premierze. I Godfire trafi na jakie platformy jeszcze? Będzie dostępny na iOS i Android. Co dalej zobaczymy, tak jak w przypadku Real Boxingu wiele firm się do nas zgłosiło, że chciało mieć ten tytuł na swojej platformie, więc wszystko możliwe. Czyli rozumiem, że wersji na PC czy konsole stacjonarne raczej nie planujecie? Tak jak mówię, no, zainteresowanie Real Boxingiem było ogromne. W przypadku Godfire'a jestem przekonany, że będzie jeszcze o wiele większe, więc wszystko jest możliwe, zobaczymy w przyszłości. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Dzięki.